Cześć! Chciałbym Wam dać dzisiaj kilka wskazówek, jak zadbać o trawnik, żeby przez cały rok był w dobrej formie i cieszył Wasze oko soczystą zielenią. W jednym z ostatnich odcinków, w którym mówiłem o wiosennej pielęgnacji ogrodu, wspominałem o zabiegu wertykulacji. Wertykulacja jest to zabieg polegający na usuwaniu mchów, chwastów oraz filcu, czyli starej, zalegającej trawy. W takim filcu mogą się tworzyć bardzo niebezpieczne choroby grzybowe, natomiast już po samym zabiegu woda oraz składniki pokarmowe są dużo łatwiej dostarczane do systemu korzeniowego Twojego trawnika. W jakim okresie najlepiej wykonać taki zabieg? Zabiegi wertykulacji wykonujemy przede wszystkim wiosną lub jesienią. Należy jednak pamiętać, że jesienią taki zabieg wykonujemy najpóźniej do końca września, po to, żeby trawnik miał czas na odbudowę jeszcze przed okresem zimowym. Czym wykonujemy zabiegi wertykulacji? Na małych i średnich trawnikach zabieg wertykulacji możemy wykonać za pomocą ręcznego aeratora na kółkach. Jest to urządzenie, które posiada pionowo ustawione noże, które nacinają i wygrabiają filc oraz mech. Natomiast na większych trawnikach zalecamy stosowanie wertykulatorów spalinowych lub elektrycznych. Bardzo ważne jest, aby zabieg wertykulacji wykonywać w momencie, kiedy trawnik jest suchy. Pozwoli nam to uniknąć nadmiernego wyrywania korzeni trawy, a gdy trawa jest wysoka, przed zabiegiem koniecznie trzeba ją bardzo krótko skosić. Kolejnym zabiegiem, który możemy wykonać po wertykulacji trawnika, jest regulacja jego obrzeży. Jeśli nie chcemy, żeby trawnik przechodził nam w rabaty, możemy przyciąć go na obrzeżach i do tego celu posłuży nam obcinak do krawędzi trawników. W następnym etapie powinniśmy zająć się wygrabieniem trawnika. Możemy to zrobić za pomocą grabi plastikowych. Ja natomiast polecam do tego celu te nietypowe grabie metalowe, które dzięki długim i bardzo gęstym zębom pozwolą nam na jeszcze bardziej dokładne wygrabienie resztek trawy oraz mchów. Po dokładnym wygrabieniu trawnika możemy zrobić bardzo prosty zabieg aeracji, czyli napowietrzenia trawnika. Możemy to zrobić widłami poprzez nakłuwanie murawy. Na koniec pozostaje nam tylko dosiewka trawy oraz nawożenie. Pamiętajmy, że po każdym nawożeniu należy bardzo obficie podlać trawnik. Mam nadzieję, że ten filmik pomoże Wam uzyskać jak najlepsze efekty pracy w Twoim ogrodzie, a jeśli podobał Wam się, dajcie łapkę w górę i subskrybujcie nasz kanał.